To jest najsłynniejszy przepis na ciasteczka włoskie Cantucci. Słynne Cantucci z migdałami. Zapraszam Ciebie na przepis. Do przygotowania jest nam potrzebne 3 jajka. Jajko rozbijam nad miseczką z tego względu, że gdyby było jakieś jajko niedobre, to zawsze można go wyrzucić, a wtedy nam nie zepsuje wszystkich jajek w misce. Więc z reguły rozbijam nad miseczką. Wrzucamy 3 jajko do miski i teraz dodamy szczyptę soli. Patrz uważnie, żeby nie przegapić żadnego szczegółu. Tutaj dodaję skórkę utartą z jednej cytryny i skórkę utartą z jednej pomarańczy. Dodam 1 opakowanie wanilii. To wszystko zamieszam widelcem. Do przygotowania tych ciasteczek nie jest nam potrzebny mikser. Wsypujemy 200 g cukru, mieszamy to widelcem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Tu jest pysznie. Subskrypcja nic nie kosztuje. Do mąki wsypuję proszek do pieczenia. Mam 480 g mąki i 8 g proszku do pieczenia. I teraz zobacz, jak ja to robię. Po prostu stopniowo dodaję mąkę do jajek i mieszam ręką. Wszystko robimy ręką. Te ciasteczka są bardzo pyszne. Na moim kanale mamy dużą playlistę, więc zapraszam na tą playlistę. Wybierz sobie to, co Ci się podoba. Jest bardzo dużo przepisów i na pewno coś fajnego znajdziesz dla siebie. Na końcu tego filmu też zostawiam ikonki na 3 filmy. Z jakiego kraju oglądasz mój kanał? Napisz mi w komentarzu. Będzie mi bardzo miło poznać, skąd mnie oglądasz. Teraz wsypuję ostatnią porcję mąki, no i zamieszam ręką. Potrzebna jest nam stolnica, gdyż to ciasto teraz wyłożymy na stolnicę. Ale zanim wyłożymy, to musimy dobrze zamieszać, żeby wszystkie składniki nam się połączyły. Oglądaj do końca ten film, bo mam dla Ciebie super bonus. Dosypujemy 200 g migdałów. Właśnie migdały muszą być ze skórką. Najważniejsze, że są migdały. I teraz musimy troszkę popracować i zagnieść dobrze, żeby te migdały się tak złączyły z tym naszym ciastem. Jak zauważyłeś, do tego ciasta nie dodałam ani oleju, ani masła, ani śmietany. Po prostu to są najprostsze ciasteczka pod słońcem. Kilka składników i ciasteczka mamy gotowe. I zagniatamy. Zobacz, wyszła mi taki większy wałek i tak właśnie musimy zrobić z tym ciastem. Musi nam wyjść taki wałek. Trochę podsypujemy mąką. No i ten wałek musimy przekroić na 5 równych kawałków. Dlaczego 5 równych kawałków? Chodzi o to, że zobaczysz dalej, że każdy jeden kawałek ja będę wałkować i będę robić takie wałki jak na kopytka. No i patrzę, taki, bo nie był duży. Musi być taki wałek jak na kopytka, nie może być ten wałek za cienki. No musicie tak po prostu zwrócić na to uwagę. No i następne podsypuję mąką. Takie ciasteczka je się z takim winem, które się nazywa vin santo. Te ciasteczka macza się w tym winie i tak się one tak namoczą tym winem i po prostu się je konsumuje. Pieczemy w piekarniku nagrzanym na 180 stopni, pieczemy przez 25 minut. Funkcja piekarnika góra-dół. Ja tutaj pokazuję Wam na mojej kurce, że będę piekła 25 minut.
I oto gotowe ciasteczka, pyszne są. I co jest najważniejsze, że te ciasteczka trzeba kroić gorące, gdyż jak nam ostygną, to one nam się całkowicie pokruszą. A tak gorące to nam się fajnie kroją. No i tak jak powiedziałam na początku, te ciasteczka nazywają się cantucci. Mało składników i są bardzo pyszne. I takie ciasteczka możemy przechowywać w jakimś naczyniu szklanym przez 3 miesiące albo w jakimś pudełku. Jeżeli Ci się film podobał, to zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz i oglądaj dalej, bo mam dla Ciebie super bonus. No i jeszcze pokazuję Wam te ciasteczka. One są rewelacyjne. Bonissimo. Drugi przepis, bonus. A tutaj Wam pokazuję właśnie kokosanki. Do przygotowania tych kokosanków potrzebne nam są 2 jajka, 200 g wiórków kokosowych i 200 g cukru. I niepotrzebny jest nam mikser. To są najlepsze ciasteczka pod słońcem. Musicie je koniecznie zrobić. Dzieci je uwielbiają. Do jajek wsypuję ciut soli, czyli szczyptę soli. Jak widzisz, zamieszałam trzepaczką, a teraz wyrzucam trzepaczkę do zlewu i co? Wsypuję wiórki kokosowe, dodaję cukier, normalny cukier, taki jaki używamy w domu i mieszamy łyżką, ale ja tą łyżkę wyciągnęłam i zabieramy się do mieszania ręką. I teraz musimy tak zagniatać, aby jajka połączyły się z cukrem i z wiórkami kokosowymi. Musi powstać taka właśnie masa zbita. Są inne sposoby do przygotowania kokosanek, ale ja ten sposób, wyobraźcie sobie, znalazłam na stronie meksykańskiej. Byłam na jakimś kanale meksykańskim i zobaczyłam, mówię, Boże, jakie proste. I stwierdziłam, że pokażę moim widzom w Polsce, że można zrobić kokosanki w domu, tylko 2 jajka, wiórki kokosowe i cukier i mamy pyszny deser dla całej rodziny. Oglądajcie moje przepisy, naprawdę na moim kanale są super przepisy. Ja Was serdecznie pozdrawiam z Włoch, gdzie mieszkam od 1989 roku. Na YouTubie mam jeszcze jeden kanał kulinarny, który niedawno otworzyłam. Przepisy jak u babci i mam kanał vlogowy Good Morning Italy. Zapraszam Was na te kanały i linki na te kanały zostawiam Wam w opisie tego filmu. A tutaj uformowałam kokosanki, czyli takie właśnie stożkowe kuleczki. Możesz zrobić płaskie kuleczki. Teraz stawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, pieczemy przez 10 minut. Funkcja góra-dół. I już są upieczone te kokosanki. Ja Wam mówię, jakie one są pyszne, opowiadam, bo ten film nagrywałam, jak dobrze pamiętam, to chyba na początku, jak rozpoczęłam działalność na YouTubie, zaczęłam nagrywać filmy, to było jakoś 5 lat temu. Ale czas leci i wtedy jeszcze nie było tyle subskrybentów, a teraz jest Was już bardzo dużo, więc postanowiłam odnowić ten przepis i pokazać wszystkim moim widzom, jakie kokosanki można zrobić. Szybkie, pyszne i tylko 3 składniki. W 5 minut. Mówię Wam, są przepyszne. Oglądajcie moje przepisy, tak jak mówiłam. Dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądaliście. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. To wszystko jest ważne dla algorytmu, gdyż im więcej łapek, im więcej komentarzy, to algorytm YouTube'a będzie reklamował moje filmy. A o to w tym chodzi, żeby mnie reklamował i jak najwięcej widzów zobaczyło moje wspaniałe przepisy. Jeszcze raz Was pozdrawiam i wszystkiego najlepszego z okazji świąt i z okazji w ogóle wszystkiego najlepszego, że mnie oglądacie i widzimy się na następnym przepisie. Ciao, ciao, ciao!